Hej, zapraszam Was dzisiaj na test nowości i takich względnych nowości, bo niektóre produkty leżą u mnie i jeszcze nie były otwierane, nie były używane i chciałabym się za to zabrać, żeby właśnie sprawdzić te produkty. Tutaj będę się chciała głównie skoncentrować na marce Hean. Między innymi przetestujemy sobie ich paletkę Cute Nude, taką czwóreczkę, bardzo użytkową, bardzo delikatną, jaśniutką. Mam tutaj również pomadki, które otwierałam, sprawdzałam kolory, ale nie swatchowałam, nie używałam na usta, więc bardzo chciałabym je sprawdzić, bo kolory mają przepiękne, a ja pomadki z Hean bardzo lubię, więc tutaj na pewno sobie przetestujemy wszystkie kolory, zweryfikujemy. Mam również nowość, jakim jest puder pod oczy Fresh Nectarine. To jest ta seria, na pewno znacie puder Fresh Rosy, on był taki leciutko różowy. Bardzo ładny puder pod oczy, ale dla mnie był zbyt ochładzający urodę, a ten nektarynkowy ma być taki beżowy, taki troszeczkę cieplejszy, więc i czuję potencjał, że może być fajnym pudrem dla mnie. Mam tutaj również rozświetlacze z serii Glow Baby, 3 różne odcienie i mam bardzo dużo przepięknych róży Blush Baby. Nie mam pojęcia, na który się zdecyduję, bo jest ich aż 6 i wszystkie są po prostu obłędne. Także to jest jakby główny powód całego zamieszania. To chciałabym przetestować, ale mam też kilka produktów pobocznych. Jak chcecie zobaczyć co, to zapraszam do oglądania dalej. A i bym zapomniała, dzisiaj kolejna paczuszka leci do jednej z moich aktywnych widzek, także gratuluję. Zwycięzcę zapisuję w opisie i już lecimy z testem. To zacznijmy sobie od podkładu Lancome, który wiecie, że dobrze znam, ale tutaj mam odcień, którego nie mam, więc porównamy sobie odcienie. Ja w swojej kolekcji mam 235N i 120N. Zwykle 235 to jest taki mój odcień, ale teraz przez to, że przez okres jesienno-zimowy dużo się złuszczałam, używałam retinali, używałam kwasów, to troszeczkę zbledłam i zwykle mieszam sobie, tak wiecie, 2 do 1 z tym. Ja mam tutaj odcień 135N, więc sprawdzimy sobie różnicę między tymi kolorami. Tutaj nakładam 120N, teraz nałożę 135N i ja chyba go chciałam nawet jakiś czas temu zamówić, ale właśnie ten konkretny był niedostępny. Jakby leciutko bardziej oliwkowy i 235N i musimy dać im chwilę, bo ten podkład delikatnie ciemnieje. Myślę, że odcienie są już dobrze widoczne. Wydaje mi się, że ten 135N jest bardziej oliwkowy. Mimo że wszystkie są N, czyli neutralne, to tutaj widzę, że 120 ona jest taka jaśniutka, ale ciepława. Ma taką właśnie jakby brzoskwinkową nutkę w sobie. To nie jest żółty, tylko właśnie powiedziałabym, że taki leciutko brzoskwinkowy. Tutaj zdecydowanie widzę troszkę oliwki, natomiast ten jest taki typowo ciepły, wręcz jakby leciutko pomarańczowy, więc chyba tak czy siak dzisiaj zostanę przy mojej ulubionej kombinacji ostatnio, czyli 120 i 235N. Zaaplikuję sobie dzisiaj może gąbeczką, chociaż ja lubię ten podkład nakładać i pędzlem, i gąbką, zawsze wygląda wspaniale. No i jest to zdecydowanie podkład dla cer mieszanych i tłustych. I ten podkład ma takie średnie krycie, że ładnie wyrównuje kolory, zniwelował zaczerwienienie skóry, ale jakieś takie tutaj brzydsze rzeczy, mocniej widoczne, wciąż są delikatnie widoczne, więc dla mnie akurat, bo ja lubię taki efekt, nie zależy mi na tym, żeby skóra była całkowicie pokryta, też wiecie, to zależy od dnia po prostu, jaki mamy nastrój i jaką mamy cerę. I przechodzę do pudru z Lancome, to jest Skin Refining Setting Powder, puder, który ma wygładzać, matowić i jest w takiej pięknej formie, ma takie delikatne tłoczenie. Masetować i tutaj na opakowaniu jest napisane, że to jest soft matte finish, czyli taki naturalny mat. Widziałam w ogóle, że w składzie ma niacynamid, ma kwas hialuronowy, ma skwalan, więc faktycznie nie powinien dawać takiego płaskiego matu. Zaaplikuję sobie własnym puszkiem na strefę T w ten sposób. Wklepując, bo mi szkoda podcierać takiego ładnego tłoczenia. I wklepuję sobie strefę T. Jakby był niewidoczny na skórze. Lubię taki efekt, podoba mi się to. Więc już jest na plusik. Na resztę twarzy nałożę sobie pędzelkiem. To jest pędzelek Glam Shop T133.
i lekko wklepuję. Takich naprawdę dobrych, pięknie wyglądających pudrów prasowanych jest jak na receptę, więc ja się nie pogniewam, jak on by mi się sprawdził dobrze. Poproszę, poproszę. Bardzo naturalny efekt i nie widać pudrowości, więc bardzo mi się póki co podoba. Oczywiście pewnie zależy od tego, jaki podkład mamy pod spodem, bo akurat ten Lancôme jest, wiecie, bardzo komplementujący moją skórę, ale póki co wygląda to razem bardzo ładnie. Nie miałam okazji jeszcze używać tych wypiekanych bronzerów ze Starsów. Na pewno wiecie, że uwielbiam ich róże te wypiekane, a bronzerów jeszcze nie miałam okazji tknąć. Mamy dwa odcienie Cool Contour i Warm Bronze. Bardzo ładnie się prezentują. Ja sobie może zacznę od tego konturu i właśnie tak leciutko wykonturuję sobie nim twarz, żeby w ogóle zobaczyć, jak ten cool wypada na mojej ciepłej karnacji. Widzę, że jest całkiem intensywny. Myślę, że chyba nawet intensywniejszy niż pigmentacja róży, bo te róże są takie naprawdę delikatne. I moim zdaniem ten kolor nie wypada zimno, tak wiecie, sino. Więc jak na mojej ciepłej karnacji on wypada tak okej. Nawet bym powiedziała, że lekko ciepło. To raczej nie jest to odcień dla takich naprawdę chłodnych cer, tylko właśnie może dla neutralnych i ciepłych będzie to cool. Zobaczcie. No dla mnie to nie jest chłodne. Rozetrę sobie jeszcze trochę pędzelkiem po pudrze, żeby było troszeczkę delikatniej, bo chcę dołożyć sobie jeszcze ten odcień Warm. Ale do tego użyję sobie większego pędzla. Więc zobaczmy Warm. No i Warm chciałabym nałożyć obszerniej, obficiej, żeby mieć efekt muśnięcia słońcem. Troszkę nosek, broda. No ładny odcień, ciepły. Fajnie tak delikatnie odbija światło. Ładny, zdrowy efekt. Tak się spodziewałam, że to będzie właśnie taki efekt lekko mieniący się, ale to jest takie ładne mienienie się jeszcze. Wezmę sobie jeszcze ten puder z Hean Nectarine i nałożę pod oczy, bo pod oczy jeszcze nic nie nakładałam. Znaczy może tam delikatnie musnęłam, wiecie, tamtym pudrem. I zaaplikuję pędzelkiem. W ogóle ma ładny zapach. Z czymś mi się kojarzy ten zapach, ale sobie teraz nie przypomnę. I aplikuję pod oko. Nie przyciemnił mnie, to już jest plus. Nie przyciemnił, ale mam wrażenie, że może to jest, wiecie, placebo, ale mam wrażenie, że jakby tak ocieplił leciutko tą okolicę i zasilenie jest mniej widoczne, bo ja nałożyłam naprawdę malutko korektora, że tam mi wciąż coś tam przebijało. No i okolica pod okiem wygląda bardzo ładnie, nie wygląda sucho, nie wygląda ciężko. Przejdźmy sobie do tych róży i rozświetlaczy. Mam tutaj również róż z Lancôme, ale chciałabym jednak użyć tego z Hean, natomiast pokażę Wam ten z Lancôme. To jest Blush Subtil i to jest numer 500 Pink. Oh la la! Zobaczcie to. Piękny. I tutaj z Hean jest całkiem podobny odcień, ale jednak jak się porówna, no to ten jest jaśniejszy, taki bardziej żywy, czysty, a ten jednak też jest taki barbiowy, ale jakby minimalnie przybrudzony, porównując te dwa odcienie. Chłodne lata, zgaszone lata, wszystkie lata będą tym kolorem zachwycone, zdecydowanie. Sprawdzę sobie ten przy innej okazji, a my przebrnijmy sobie przez te kolory z Hean. Mamy 01 Pink, 02 Peach, 03 Watermelon i ten widzę, że będzie chyba delikatnie satynowy, bo tamte były totalnie matowe. 04 Rose, 05 Innocence, piękny, i 06 Flare i ten też wydaje mi się, że będzie lekko satynowy. I ten też jest przepiękny. Zdecydować się na którykolwiek to jest wyzwanie, bo wszystkie są po prostu prześliczne. Najbardziej w moich klimatach jest 5 i 6, czyli tu jest 5, tutaj 6, takie zgaszone odcienie. I spróbuję sobie może obu, bo ten jest matowy, a ten jest błyszczący, w sensie satynowy chyba, więc możemy sobie, wiecie, zweryfikować te różnice między nimi. Więc zaczynam od 5. Napigmentowany. Wydaje się, że będzie całkiem intensywny. Producent mówi: uroczy róż do policzków, nadaje cerze świeżość i zapewnia efekt naturalnych rumieńców. Uroczy róż. Bardzo mi się ta nazwa podoba, to określenie. Śliczny. Moja cera lubi takie zgaszone odcienie bardzo. Na tle na pewno tych bronzerów troszeczkę wydaje się bardziej błyszczący, ale sprawdźmy sobie w takim razie do porównania 6 Flare. Jakbym określiła ten odcień, taki mocno brudny róż,
ale z dodatkiem brzoskwini, też takiej brudnej, zgaszonej. Mega ciekawy odcień. Tak, widzę, że ten jest zdecydowanie troszkę bardziej błyszczący, więc jeżeli lubicie takie lekko świetliste wykończenie, no to właśnie 6 i 3 Watermelon. Tutaj w porównaniu Watermelon jest troszeczkę jaśniejszy, minimalnie bardziej żywy w odcieniu, a ten jednak bardziej zgaszony, troszeczkę ciemniejszy. Przejdźmy zatem do rozświetlaczy. Tutaj mamy 1 Luna, pewnie będzie taka szampańsko-chłodniejsza, srebrzysta. 2 Aura, która wydaje się beżowa, taka wręcz lekko rose goldowa. I w ogóle taka się troszkę ciemna wydaje. I tutaj mamy 3 Dune, piaszczysta, złota. Wydaje mi się, że Luna prezentuje się na najjaśniejszą, natomiast ta 2 no tak pozornie najciemniejszą. Ale chyba tą 2 sobie spróbuję, czyli Aurę. Zobaczcie, wcale nie jest taka ciemna, jak się wydaje w opakowaniu, więc nie obawiajcie się tego, że będzie za ciemna. Aplikuję sobie pędzelkiem. Nawet nie umiem powiedzieć, jaki to jest do końca kolor. Wydaje mi się, że jest taki ciepło-złotawy na twarzy się wydaje. Ale nie taki żółto-złoty. Bardzo ładny, tak kremowo fajnie sunie, mimo że jest to suchy rozświetlacz. Ale czuć pod pędzlem, że on tak jest taki, no taki kremowy właśnie fajnie. Lekko śliski. Nie robi takiej brzydkiej, nie wiem, suchej skorupy. Jest jakby właśnie... Wygląda tak lekko kremowo na twarzy, więc bardzo mi się to podoba. Trochę mi się nie podoba takie mocne konturowanie. Ja zwykle nie robię takiego jakoś tak, nie wiem, nie pasuje mi takie coś za bardzo. Także tak sobie tak lekko odklepię tylko tym puszkiem po pudrze, żebym się nie czuła aż taka tutaj wykonturowana. Zrobię sobie brwi i użyję sobie tutaj mydełka z Mexmo, tego brązowego. Właśnie tak sobie go trzymałam, żeby przetestować, bo czarne, ja zauważyłam, mydełka u mnie delikatnie jakby ochładzają odcień brwi. I to zależy oczywiście od tego, jaki mam makijaż i jaki sobie tam zrobię, ale czasami właśnie dodaje mi to takiej surowości trochę w mojej urodzie. Więc pomyślałam, że takie brązowe, które tu się wydaje czarne, ale z bliska widać, że to nie jest taka czerń, tylko właśnie jakby taki ciemny brąz. Może to być właśnie fajne rozwiązanie. O, tutaj już widać, że to jest bardziej taki kolor Coca-Coli. I nakładam na gołe brwi, niepokryte niczym, żadnym... Nie mam jeszcze nic na tych brwiach. Wyczesuję przepięknie, bo zobaczcie, że tam dwa razy wygładziłam, machnęłam i już jest ten kształt ładnie zachowany. Pytanie, czy będzie się to utrzymywać, bo ja mam wrażenie, że właśnie większość mydełek tylko wyczesuje, a po chwili te włoski klapią z powrotem na swoje miejsce. No wyczesuję fenomenalnie. I nawet mam wrażenie, że nie potrzebuję już nic innego na brwi nakładać. Może sobie tam, nie wiem, kredeczką uzupełnię jakieś 2 luki, ale są minimalnie przyciemnione, ale nie ochłodzone. Kurczę, jakie ładne brwi mam. Podobuje mi się to i to bardzo. Kurczę, świetnie to wygląda. I wiecie, tak się nie gryzie z moją urodą. Fajne. Na razie jest fajne. Nakładam bazę i przechodzimy do oczu. I lecimy sobie z paletką Cute Nude od Hen. Zobaczcie, tutaj mamy 2 matowe cienie, taki leciutki brzoskwiniowy i przejściowy brązik i 2 błyski, które prezentują się tak. Ten jest śliczny. Taka jakby brzoskwinka, błyszcząca się na róż, śliczny. Tutaj oczywiście nie zrobię niczego odkrywczego, bo jest to taka bardzo użyteczna, użytkowa paletka. Zacznę sobie od tej brzoskwinki, którą nałożę w załamanie powieki. Widzę, że przy dotknięciu lekko się pyli, tutaj powstają takie kurzyki cienia, więc zdaje się, że są one średnio sprasowane. I teraz ten drugi, ciemniejszy brązik, może trochę w zewnętrznym kąciku. Ten sam pędzelek, ładny brąz, nie jest jakiś taki za ciepły, za chłodny. Bardzo ładny odcień. I ten już mam wrażenie, że w ogóle nie pyli. Jak dotykam go pędzelkiem, to tutaj nie zostają okruszki cieni. Więc może to kwestia tylko tej brzoskwinki, że jest delikatniejsza. I nałożę też ten kolor lekko na dolną powiekę. Dosłownie kilka ruchów i mamy
gotowy makijaż. No i użyjemy sobie na pewno tego błysku koniecznie, bo jest przepiękny. I on ma chyba też trochę takich... Tak, on ma, słuchajcie, jakby taką perłową bazę błyszczącą, ale też ma takie jakby drobineczki troszkę większe, jakby takie bardzo drobniutki brokacik albo coś w tym stylu. Takie iskierki. Ładny cień. To są oczywiście takie bardzo, powiedziałabym w cudzysłowie, zwyczajne cienie. Mnie może jakoś wybitnie nie będą ekscytowały, no bo ja szukam po prostu w makijażu innych wrażeń, ale no staram się je tak obiektywnie ocenić dla osób, które właśnie lubią zwyczajne makijaże. Coś tu sobie sypnęłam troszkę tego cienia. To nałóżmy też ten, sprawdzimy sobie wszystkie kolory. Troszkę tutaj. I troszkę w kącik. On się tutaj może wydaje ciemniejszy, ale nie. To tak jak z oświetlaczami. One też się mogły wydawać ciemniejsze, ale po nałożeniu na twarz, na oczy, to jest jaśniutki kolorek. Troszkę podłóg brwiowy też sobie dołożę. Bardzo fresh make-up. Mam tutaj jeszcze eyeliner z Glam Shopu w odcieniu Czeko Kawa. On też już wyszedł jakiś czas temu, ale akurat tego konkretnego koloru nie miałam okazji użyć, a wydaje mi się, że do tego makijażu takiego naprawdę delikatnego taki akcencik kreseczki będzie spoczko. Zobaczcie, odcień jest prześliczny, taka mleczna czekolada. No totalnie basicowy make-up, słuchajcie, dzisiaj u mnie. I to dzienniaczek. Kreska robi się wygodnie, fajna kremowa formuła, taka akurat powiedziałabym, nie za rzadka, nie za gęsta. No i ten kolorek jest bardzo ładny. Kreseczki zrobione, bardzo przyjemnie się pracuje tym eyelinerem i pomyślałam, żeby uzupełnić ten look brązowymi rzęsami, więc lecę sobie z zalotką brązową też z Glam Shopu. Zostały nam usta, więc zaczniemy sobie od zasłoczowania sobie tych konturówek z Mio. Tutaj mamy jedynkę Hot Chocolate. Piękny brązik, jaka fajna mięciutka. Już się lubimy. Dwójka Dear Rose. Taki chłodny, różany odcień. I trójka She's Nude. Nudziakowy. Taki neutralny, z takim leciutko fioletowym podtonem. Leciuteńko. Bardzo ładne kolorki. No i przechodzimy sobie do szmineczek. Wtedy sobie wybierzemy jakieś lip combo, czyli Cute Nude. Na to czekam najbardziej, po prostu kocham szmineczki, no po prostu kocham wszystkie do ust produkty i nie potrafię się w ogóle rozstać z żadnym z nich i tak dalej. Mamy tutaj takie buleciki, mają tutaj takie leciutkie tłoczenie w literkę H, więc aż szkoda po prostu ruszać. I tutaj mamy jedynkę Tawny, tawny się pisze. Widzę, że taki cieplejszy nudziak z lekko brzoskwiniową nutą. Fajna konsystencja, kremowa. Chyba się polubimy. Dwójeczka Bliss, może tutaj. Piękny róż, ale troszeczkę cieplejszy. Widzicie? Jest taki leciutka nutka brzoskwini w różu. Przepiękny. I trójeczka Flirt, może z tej strony. Wow, to jest mój klimat totalnie. I w ogóle jak mi tutaj będą pasowały do tych konturówek, nie? Ta czoko, czy tam czoklet, coś tam z flirtem, tu różyk i tutaj nudziak. I normalnie nie wiem, na który się zdecydować. Oczywiście serduszko najbardziej woła do tego, ale kolorystycznie ten by pięknie wyglądał tutaj do tego makijażu. Może zrobimy sobie któryś z tych ciemniejszych konturówek. Może tą nudziakową sobie weźmiemy, czyli Lip Shaper, odcień 03. Jest mega przyjemna. Masełkowa, ale nie za miękka. Takie miękkie to się, wiecie, rozjeżdżają na ustach, rozwalają. A ta sunie, ale czuć, że mamy kontrolę. Ładnie się to też tak przeblendowuje. Fajnie się pracuje tą kredeczką, naprawdę. I one są takie klasycznie strugane. Dla mnie spoczko, bo to takie bardziej eko. I w ogóle sama już ładnie wygląda. No i weźmy sobie ten odcień Bliss z Hean i zobaczmy to kombo, co z tego nam wyjdzie. Ależ to ma przyjemną konsystencję, taką kremowo-gęstą. Siedzi fajnie na ustach i jest to kombo piękne. Czy mi się wydaje, czy to jest jakaś taka lekka perłowość w tym kolorze? Chyba to jest takie leciutko
leciutko perłowe. Co? Czy mi się wydaje? Tutaj nie widzę. A nie, no może troszkę to się błyszczy bardziej niż to. Jakby to była taka leciuteńka perła. Leciuteńka. Ale podobuje mnie się to. Wrócę sobie jeszcze do kredki, żeby ładniej wszystko połączyć. Makijaż mamy skończony. Póki co jestem ze wszystkiego jak najbardziej zadowolona. Ten makijaż prezentuje się uroczo, takie bardzo komplementujące kolory. To ta lekka brzoskwinka na oku, no i to lip combo. Piękny, ładnie błyszczący policzek. Powiem wam, że póki co naprawdę taka fajna, świeża brewka. Troszeczkę mi klapły, ale nie całkowicie. Także ja pochodzę sobie parę godzin w tym makijażu, popatrzę jak on się nosi, no i widzimy się właśnie za parę godzin na podsumowaniu tych wszystkich produktów. I jestem, słuchajcie, po całym dniu z moją dzidzią, bo tutaj musi sobie ze mną posiedzieć. Bardzo się uparła, żeby tutaj sobie ze mną posiedzieć. Słuchajcie, ściągnęłam sobie przed chwilką sebum, żebyśmy lepiej zobaczyli, jak ten makijaż prezentuje się po prostu po całym dniu noszenia, a ciężko jest ocenić, jak wygląda ten makijaż, kiedy cała się błyszczy. Także możemy teraz zobaczyć obiektywnie, jak po takiej lekkiej poprawce prezentuje się makijaż. Więc jak widzicie, wszystko utrzymało się bardzo ładnie. Makijaż prezentuje się fajnie i nawet jak chodziłam właśnie w ciągu dnia po domu i sobie oglądałam pod różnymi kątami ten make-up i w różnym świetle, to ładnie się czułam. Czułam, że po prostu ładnie wygląda cera, ładnie wygląda oko, usta, wszystko generalnie było naprawdę cacy. Nie wiem, czy jest sens rozgadywać się szczegółowo na temat każdego z tych produktów, bo wydaje mi się, że widzieliście to, jak one wyglądają podczas aplikacji, jaki mają odcień, opowiedziałam wam o formule, moich pierwszych wrażeniach, widzieliście moje jakby reakcje i emocje, więc nie wiem, czy jest sens jakby szczegółowo wam teraz o wszystkim opowiadać. Nie. Siadam, mamytlu. Nie całuj mnie, nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Widzę jedynie, że brwi troszeczkę mi się położyły. Zaraz wam wrzucę przebitki po prostu jak zwalę pieska z nóg. Także będziecie mogli zobaczyć. Ale oprócz jakby brwi, które się położyły, to wszystko się utrzymało ładnie, ale brwi same w sobie też mam wrażenie, że ładnie wyglądają, bo są jednak troszeczkę takie przyciemnione, ale tak minimalnie. I no mimo wszystko pewnie będę używała tej pomady czy tego mydełka, bo ładnie wyglądało i fajnie się go aplikowało. Jeśli miałabym wybrać jakiś produkt, który mi subiektywnie najmniej się sprawdził, no bo generalnie obiektywnie patrząc, wszystkie te kosmetyki były naprawdę spoko i wyglądały ładnie, mają fajne formuły, wszystko jest po prostu mega na czasie, więc subiektywnie mi najmniej sprawdził się ten bronzer w odcieniu Cool Contour 01, bo był po prostu dla mnie za ciemny trochę i ja nie uważam, że to jest cool. Ja nie uważam, że ten odcień jest chłodny. On może się wydaje chłodny, ale nie wiem, czy wy widzicie. Ja mam wrażenie, że on się błyszczy na taki ciepły odcień. Zresztą na policzku widzieliście, na mojej karnacji neutralnej, w typie urody ciepłym, że on nie wyglądał chłodno. A wiecie, często jest tak, że właśnie na ciepłych typach urodowych chłodne konturowanie to wygląda w ogóle szaro. A to było brązowe, to było wręcz takie leciutko pomarańczowe, więc chłodne typy urodowe na pewno nie powinny się za niego brać. Niemniej ten Warm mi się spodobał i tego na pewno będę używała, bo jest jaśniejszy i właśnie taki cieplutki, taki typowo cieplutki orzechowo-pomarańczkowy, ładny. Ten mi podpasował, ale ten chłodny nie do końca. A to, co spodobało mi się najbardziej, ciężko wybrać, bo tutaj eyeliner był fajny, róże były fajne, rozświetlacz był bardzo spoko, ten puder bardzo mi się podobało to, bo ta wersja Fresh Rosy, ona jednak mi za bardzo rozjaśniała okolice pod okiem, czy tam jakąkolwiek pudrowaną okolicę i tak trochę ochładzała, a ten tego nie robi, ten właśnie troszeczkę neutralizuje tą okolicę pod okiem i to mi się już bardziej podobało, więc ten też mi się puderek bardzo podobał pod oczy, ale moim takim bezkonkurencyjnym hitem to są zdecydowanie produkty do ust, czyli te konturówki i pomadki, zarówno konturówki, które mają przepiękne odcienie, cudowną konsystencję, które fajnie suną, ale nie są ani za suche, ani za masełkowate, ani za tłuste. Bardzo przyjemna formuła, dobrze przemyślane kolory, prezentują się pięknie. Zobaczcie, po całym dniu się ciągle na ustach utrzymują. No i szmineczki, ja szminki Han bardzo lubię i te
które ponoć są limitowane, również przepiękne. I konsystencja była bardzo przyjemna, taka masełkowata, fajnie siedząca na ustach, no i same odcienie bardzo trafione, takie uniwersalne, komplementujące, nie idące za skrajnie w żaden kierunek, ani że są turbo ciepłe, albo turbo chłodne, albo jakieś takie, wiecie, bardzo komplementujące odcienie, no i przyjemne na ustach, takie masełkowate, lekko nawilżające, fajne. Także dajcie znać, co myślicie o tych kosmetykach. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie któregoś z nich, to jestem do Waszej dyspozycji. Po prostu uznałam, że już macie na tyle doświadczenia w oglądaniu innych recenzji, że potraficie obejrzeć i wiedzieć, czy to jest dla Was, czy nie, że ja Wam nie muszę mówić, dla kogo jest dany produkt, bo myślę, że już Wy doskonale wiecie po tym, co widzicie, czy to jest dla Was, czy to nie jest dla Was. Ale jeżeli coś było jeszcze niejasne, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania i chętnie na nie odpowiem. Dajcie mi znać, czy macie któryś z tych produktów, co o nim myślicie, jak się u Was sprawdza, czy macie tutaj jakieś swoje właśnie hiciorki kosmetyczne. No i jeżeli lubicie takie teściki i moją dzidzię raz na jakiś czas na kanale zobaczyć, to zostawcie dla Nenulka łapkę w górę. Jokusia jest bardzo przytulaśna, ona uwielbia tak na ramię się położyć i tak główkę sobie położyć i tak się przytulamy często razem. Także moi drodzy, tym pięknym widokiem tej zaspanej troszkę dzidzi, której już jest pora na popołudniową drzemkę, bo ona ma poranną drzemkę, przedpołudniową drzemkę, popołudniową drzemkę, wieczorną drzemkę, no i nocne spanko, no to już jest jej czas. Ona już bardzo by chciała, żebym poszła z nią na kanapę trochę posiedzieć. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.